Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona T630. Jest to bardzo zbliżony model do T610. Po prostu tylko została chyba ulepszona obudowa. Bardziej taka nowocześniejsza. Telefon posiada boczne klawisze. Tu mamy ściszania, pogłaszania, zmniejszania, zwiększania zdjęć. Tu mamy skrót aparatu. Aparat jest najniższej jakości. Znajduje się na tylnej ściance. Jest to aparat VGA 0,1. Tu obok niego mamy lusterko. Możemy sobie sami zrobić zdjęcie bez pomocy innej osoby. Podobnie jak w telefonach dotykowych, ale wiadomo, że to nie ma sensu, bo telefon posiada bardzo niskiej jakości aparat. Po drugiej stronie na bocznej ściance znajduje się klawisz skrótowy. Jest to klawisz taki pod internet. Oczywiście jeśli chodzi o internet, to nie skorzystamy z tego telefonu, ale internet chyba tu służy głównie do pobierania MMS-ów, tego typu rzeczy, jakaś konfiguracja czegoś. Na samej górze znajduje się klawisz włączania i wyłączania telefonu i obok niego mamy podczerwień. Na samym dole znajduje się tutaj port ładowania i obok jest port na słuchawki i na gniazdo i na kabel USB. Teraz sobie sprawdzimy pod klapką, jak to wszystko wygląda. Widać, bateria jest całkiem inna od reszty baterii dla Sony Ericssonów. Jest to bateria BST25. Taki model baterii. Pod spodem znajdziemy rok produkcji tej baterii. Jest to 2004, 18 tydzień. Ta bateria już ma 16 bagatella lat. Sprawdzimy teraz sobie pod nalepką e-mail, jak to wszystko wygląda. U samej góry mamy model tego telefonu. Jest to model T630. Szukamy sobie teraz, w którym roku telefon został wyprodukowany. Złapiemy sobie ostrość, to zobaczymy. Teraz może zobaczycie, telefon został wyprodukowany w 2003, w 44 tygodniu. Telefon już ma 17 lat. I popatrzcie sobie, jak on się fajnie jeszcze prezentuje. Teraz sprawdzimy sobie funkcje wewnętrzne tego telefonu, jak on funkcjonuje, jego dźwięki. Telefon akurat posiada menu angielskie. Menu jest bardzo podobne do menu do T610. Tutaj widzimy nasze funkcje. Tu mamy kalendarz. Nie wiem, czy zobaczycie. Kalendarz, notatniki, alarm, kalkulator, stoper, pamięć kodów. Następnie przejdziemy do aparatu. Sprawdzimy sobie aparat tego telefonu. Oczywiście aparat jest bardzo słaby, 0,1 VGA i robi bardzo niskiej jakości zdjęcia. Oczywiście też nie posiada autofokusa. Tak to mniej więcej wygląda. Zawsze coś tam zobaczymy. Przejdziemy sobie dalej do naszych dźwięków.
Sprawdzimy sobie oryginalne dźwięki, jakie zostały wgrane przez producenta. Telefon oczywiście nie obsługuje MP3, oczywiście tylko obsługuje polifonię i monofonię. Tu u samej góry mamy nasze zdjęcia, nasze obrazki, tematy, jakieś motywy. Nawet posiadamy aplikację Music D, dzięki której możemy konwertować, zmieniać, ucinać nasze dźwięki. Bardzo ciekawe. Tutaj możemy oczywiście w tym telefonie ustawiać sobie nasz wyświetlacz. Ja w każdym telefonie Sony Ericsson. Tu możemy nawet ustawiać sobie kontrast. Bardzo jasny, bardzo ciemny. Ustawić nasz język w telefonie. Tu akurat, jak wspomniałem, nie posiadamy języka polskiego. Tu mamy ustawienia fabryczne. Możemy telefon przywrócić do ustawień fabrycznych, gdyby nam się przycinał bądź jakieś nietypowe rzeczy się działy. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również do kolejnych filmików z udziałem Sony Ericssonów, Nokii i innych telefonów klasycznych. Cześć!